Witam o poranku. Dlaczego PLN traci? Dziś bardzo ważny dzień, to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, która teraz właśnie trwa, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Na samym wstępie zaznaczam, że wszystkie wykresy, które zostały pozyskane do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Dlaczego PLN traci dziś bardzo ważny dzień? Zaczynamy od tego, że przed nami niezwykle interesujący dzień na wszystkich klasach aktywów ze względu na to, że kończymy tydzień, miesiąc i kwartał i zakończenia świec kwartalnych będą miały naprawdę bardzo duże znaczenie, a to, co się teraz dzieje w ogóle w otoczeniu rynkowym, oczywiście bardzo mocno wpływa na trajektorię różnych klas aktywów, różnych instrumentów finansowych, więc dzisiejsza sesja będzie bardzo interesująca i kluczowa. Myślę, że należy zacząć od tego, co się dzieje teraz w naszym regionie. Ze względu na to, że kilka dni temu doszło do bardzo potężnej i ważnej, niosącej swoje skutki akcji, która doprowadziła do wyłączenia gazociągów Nord Stream. I oczywiście od razu pociągnęło to za sobą wzrost ryzyka geopolitycznego w naszym regionie i konsekwencją tego był raport, który został opublikowany przez Societe Generale i w tym raporcie widzimy, że bank bezpośrednio wydał rekomendację, żeby wchodzić w długie pozycje na dolar do węgierskiej waluty, na dolar do złotego, dolar do Czech i dolar do południowoafrykańskiego randa z powodu ryzyka geopolitycznego. I to, co się działo zaraz na rynkach finansowych naszych tutaj w naszym regionie po tym raporcie, od razu uświadomiło inwestorom, że to ryzyko geopolityczne, czyli mówiąc innymi słowami, że wojna odciska swoje piętno na rynki finansowe w naszym regionie i na naszych aktywach. Stąd też otrzymaliśmy bardzo mocną reakcję rynkową, a zacząłbym oczywiście od stóp procentowych w naszym kraju, ponieważ jak widzimy od kilku dni trwa bardzo potężna fala wyprzedaży polskich obligacji. Ryzyko wojny, ryzyko geopolityczne wpływa na to, że ta rentowność dynamicznie pokonała poziom 7% i to nawet w sytuacji, kiedy w ostatnich 2 dniach doszło do pewnego rodzaju korekty na obligacjach światowych z powodu interwencji Banku Anglii. Ta interwencja w ogóle nie była widoczna na polskich obligacjach, czyli widać, że to ryzyko geopolityczne tutaj się ewidentnie ujawniło i gdy zobaczymy na ETF, który pokazuje całą polską krzywą dochodowości, widzimy, że ta wyprzedaż naprawdę ma mocną siłę, sprowadziła nas już po odważne wsparcia, więc tutaj bez uspokojenia sytuacji geopolitycznej bardzo trudno będzie myśleć o tym, żeby obligacje znowu zaczęły zyskiwać na wartości. I na następnym wykresie widzimy od momentu, kiedy zostały opublikowane te raporty, jak bardzo mocno doszło do osłabienia krajowej waluty, do osłabienia węgierskiego forinta, doszło do osłabienia południowoafrykańskiego randa i nawet Czesi, którzy cały czas próbują wykorzystywać swoje rezerwy walutowe, już prawie 10% swoich rezerw walutowych wykorzystali do tego, żeby bronić czeskiej waluty, co generalnie nie jest efektywne, bo czeska gospodarka w efekcie tego, że czeska waluta nie jest dostosowana, wykorzystywana jest do tego, żeby być jak najbardziej silna. Czeska gospodarka jeszcze nie wydobyła się nad poziom 0 sprzed 2019 roku, z końca tego roku, co oznacza, że Czesi cały czas są pod kreską, jeżeli chodzi o punkt odniesienia, jakim jest koniec 2019 roku, czyli jest nieefektywna taka obrona czeskiej waluty. Dodatkowo tracimy rezerwy w takiej sytuacji. Bank Czech i Czesi w ogóle stracili już prawie 10% swoich rezerw walutowych na to, żeby bronić czeskiej waluty. Natomiast waluty naszego regionu tutaj mocno zaczęły tracić na wartości, dodatkowo sprzyja temu zachowanie euro-dolara. Na następnym wykresie widzimy te same waluty względem euro. Natomiast to, co jest dzisiaj specyficzne, niezwykle istotne, bardzo ważne,
to jest publikacja danych makroekonomicznych o inflacji. O godzinie 10 poznamy te dane. Prognoza mediana prognoz to jest 16,4, widzimy odchylenie standardowe 0,2%, czyli będzie łatwo określić, czy dane są zaskoczeniem, czy też nie. Wczorajsze dane o inflacji z Niemiec za wrzesień były zaskakująco fatalne i może być bardzo duża szansa na to, że i w Polsce znowu będziemy negatywnie zaskoczeni tym, co się dzieje na ścieżce inflacyjnej w naszym kraju. Jestem także niezwykle zainteresowany tym, co się stanie, ponieważ to, jakie pojawią się te dane, będzie rzutowało oczywiście na przyszłą ścieżkę stóp procentowych w naszym kraju. Prawdopodobnie im wyższa inflacja, tym bardziej będą się osłabiały polskie obligacje. Oczywiście będziemy także nastawiać się na to, że stopy procentowe w naszym kraju pójdą zdecydowanie mocniej w górę. Kurs euro-złotego w takiej sytuacji, myślę, że im wyższa inflacja, teoretycznie powinna ona sprzyjać umocnieniu krajowej waluty, ale jak wiemy, teraz będą decydowały poza oczywiście głównym czynnikiem, który wpływa na siłę słabość złotego, czyli euro-dolarem. Będą oczywiście wpływały te ryzyka geopolityczne i fakt końca tygodnia, miesiąca i kwartału i ryzyko, że w następnych 48 godzinach, kiedy mamy weekend, może się wydarzyć coś, co będzie skutkowało tym, że w poniedziałek może się rynek otworzyć na znacznie innych, znacząco różniących się poziomach względem piątkowego zamknięcia. Dlatego spodziewam się dzisiaj raczej presji przeciwko krajowym aktywom, bez względu na to, jakie będą dane makroekonomiczne, chociaż one oczywiście będą miały znaczenie. I dlaczego atrakcyjność złotego jest jednak cały czas fundamentalnie bardzo duża? Ze względu na to, że mamy 3500 punktów swapowych na euro-złotym na najbliższe 12 miesięcy, co oznacza, że jeżeli jesteśmy na krótkiej pozycji na euro-złotym, to po roku otrzymamy samych punktów swapowych, czyli samych odsetek około 7,5% kapitału, więc naprawdę teraz złoty jest niezwykle atrakcyjny. Ten wykres atrakcyjności widać po prostu jak na dłoni, ale ryzyko geopolityczne, zachowanie euro-dolara, czyli presja na amerykańskiego dolara nie pozwala się umocnić krajowej walucie, więc wniosek jest taki, że czekamy na uspokojenie konfliktu zbrojnego, jakieś zawieszenie broni i pokój. W takiej sytuacji od razu ryzyko geopolitycznie będzie spadać i polskie aktywa to będą czuły. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to czy dzisiaj dolar złoty zakończy tydzień, miesiąc i kwartał nad poziomem 5 zł. Jeżeli tak się stanie, dojdzie do ostatecznego wybicia górą z kilkuletniego kanału wzrostowego, a to może napędzić dodatkowo osłabienie krajowej waluty. I na koniec oczywiście polskie akcje, które także bardzo mocno odczuwają tą zmianę globalnego sentymentu dla ryzyka, zwłaszcza dla naszego regionu. Jeżeli dzisiaj zamkniemy się na indeksie poniżej poziomu 1400 punktów, a zwłaszcza gdybyśmy pokonali dzisiaj podczas sesji tą dolną linię trendu spadkowego, to oczywiście otworzą się perspektywy do ruchu nawet w okolice poziomu 1250 w najbliższych dniach, więc ryzyko bardzo mocno moim zdaniem w tym wypadku rośnie. I oczywiście te dane o inflacji, które poznamy o godzinie 10, sprawią, że bardzo ważny dzień dziś będzie także na rynku przyszłych stóp procentowych w naszym kraju. To, co teraz jest w tle, czyli stawki WIBOR 3-miesięczny i stawka FRA, ta najszybsza 1/4, dzisiaj prawdopodobnie mocno się zmienią i zobaczymy, czy rynek zacznie wyceniać jednak, że w tym roku będzie jeszcze podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych, czy też jej nie będzie. Więc trzymajmy kciuki za to, żeby dla naszej gospodarki byłoby oczywiście lepiej, gdyby te dane o godzinie 10 pokazały, że są co najmniej takie jak prognozy, a oczywiście im niższa inflacja, tym lepiej. Rynek oczywiście zacząłby na to także reagować, ale jeszcze raz podkreślam, że 80% wagi złotego, siły albo słabości wynika z zachowania euro-dolara, ale w tym wypadku tutaj zachowanie euro-dolara sprzyja na chwilę obecną umocnieniu krajowej waluty, tylko że to ryzyko geopolityczne, które się pojawiło w tym tygodniu związane z atakiem na Nord Stream 2, z tym co się tam wydarzyło, powoduje znowu następną falę wyprzedaży emerging markets, zwłaszcza tego naszego regionu, który jest najbardziej odsłonięty na to ryzyko.
Na globalnym rynku patrzymy oczywiście na amerykańskie obligacje. Wczoraj nie udało się wrócić nad poziom 3,80 na rentowności. Dzisiejsza sesja oczywiście także będzie miała duże znaczenie, jednak tendencja wygląda na to, że będzie kontynuowana. Niemieckie papiery także raczej wrócą do tendencji wzrostowej niż do spadkowej. Tutaj wygląda na to, że zakończymy kwartał nad poziomem 2%. Psychologiczne znaczenie tego wydarzenia będzie moim zdaniem duże i to jest sygnał, że stopy procentowe w strefie euro pójdą na najbliższym posiedzeniu znowu bardzo dynamicznie w górę. Dzisiaj poznamy poza danymi o inflacji. W Polsce poznamy także dane o inflacji dla strefy euro i widzimy we wrześniu, że mediana prognoz to jest 9,7, odchylenie standardowe 0,2%. Gdyby inflacja w strefie euro także stała się dwucyfrowa, tak jak wczoraj w Niemczech, to oczywiście byłaby to zachęta do tego, żeby podnosić stopy procentowe w strefie euro wkrótce znacznie bardziej dynamicznie. Oczywiście będziemy to ściśle monitorować. Te dane o godzinie 11 poznamy moim zdaniem najważniejsze dla całego świata dzisiejsze dane, czyli te o PCE deflatorze, czyli inflacji, którą szczególnie lubi Fed monitorować. Jeżeli inflacja w Stanach Zjednoczonych w sierpniu liczona deflatorem PCE, z tym wskaźnikiem PCE zacznie kontynuować tendencję spadkową, to może być to sygnał, że Fed może już tak nie aż tak bardzo dynamicznie podnosić te stopy procentowe, więc wrócimy do tego dzisiaj po południu. Dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych moim zdaniem powinny także zadecydować, co się stanie na obligacjach amerykańskich. Jeżeli obligacje zaczną spadać na rentowności, to byłaby to bardzo dobra wiadomość dla indeksów giełdowych, ale jeżeli rentowności pójdą w górę amerykańskich obligacji, to oczywiście byłaby to negatywna informacja dla akcji w Stanach Zjednoczonych i w takiej sytuacji szansa na to, że zakończymy miesiąc i kwartał na minimach na indeksie S&P będzie ogromna, więc bardzo ściśle to monitorujmy. Dodatkowo poznamy dzisiaj wskaźnik Chicago PMI o godzinie 15:45. Dane za wrzesień, czyli bardzo aktualne. Natomiast myślę, że one będą przyćmione tymi danymi o inflacji dla Stanów Zjednoczonych. I o godzinie 9:55 najmniej znaczące moim zdaniem, ale na które także należy patrzeć, czyli wrześniowe dane z rynku pracy z Niemiec. One nam bardzo ładnie pokażą, czyli na tej zmianie bezrobotnych, czy rzeczywiście niemiecka gospodarka zaczyna wchodzić w osłabienie gospodarcze, w recesję i jaka jest tego skala. Im większy wskaźnik na plusie, tym gorzej. Oczywiście tym gorzej dla oceny stanu niemieckiej gospodarki. Mediana prognoz to jest plus 20 000, odchylenie standardowe 6,3 tysiąca i będziemy także to bardzo intensywnie monitorować. Jeżeli jesteśmy na rynku międzynarodowym, to patrzymy także na zachowanie amerykańskiego dolara, który od ostatnich 2 sesji zaczyna się osłabiać. To teoretycznie powinna być bardzo dobra wiadomość dla złotego, więc obserwujmy dzisiaj także tego amerykańskiego dolara, który na euro-dolarze będzie próbował zakończyć tydzień na tak wysoko, jak się tylko da. I te dane o inflacji, które poznamy dzisiaj o godzinie 14:30, moim zdaniem będą szczególnie kluczowe. Gdyby się okazało, że inflacja w Stanach Zjednoczonych spada, a inflacja w strefie euro przebiła do poziomów dwucyfrowych, to może byłby to czynnik, który doprowadziłby do oczywiście wzrostów euro-dolara, zakończenia tygodnia na maksimach. Natomiast ryzyko geopolityczne cały czas także ciąży na tym amerykańskim dolarze i bez oczywiście zakończenia konfliktu zbrojnego nie ma co marzyć o tym, żeby się amerykański dolar zaczął tutaj mocniej, wyraźniej osłabiać. W takiej sytuacji prawdopodobnie dowieziemy także wybicie dołem z kilkuletniego kanału spadkowego na wykres kwartalny, a to jest zła wiadomość i perspektywy dla amerykańskiego dolara są oczywiście zdecydowanie bardziej prawdopodobne, że amerykański dolar będzie się umacniał. Na rynku walutowym patrzymy także na funta brytyjskiego. Wczorajsza sesja przyniosła nam umocnienie. Wygląda na to, że ruch na przyszłych stopach procentowych do poziomu 6% w 2023 roku jednak sprzyja umocnieniu funta brytyjskiego i już to teraz obserwujemy. Wygląda na to, że eurofund będzie miał szansę zakończyć cały tydzień na minimach, a świeca tygodniowa będzie miała
długi górny cień zaczepiony o ważne opory, więc klimat inwestycyjny sprzyja funtowi brytyjskiemu w krótkim terminie i widzimy oczywiście to na wykresie intradayowym, jak teraz funt brytyjski na kablu ładnie się zachowywał i zobaczymy, czy kabel zakończy dzisiaj tydzień nad poziomem 1,10. Byłaby to dobra wiadomość, bo kształt świecy tygodniowej sprzyjałby tendencjom wzrostowym. Mieliśmy wczoraj odwrót mieliśmy wczoraj presję na umocnienie euro na indeksie, w tym wypadku względem walut surowcowych. Zaczynamy przechodzić przez pierwsze takie ważniejsze średnie kroczące o średnioterminowej charakterystyce, czyli klimat inwestycyjny tutaj się ociepla, a już same surowce zobaczymy, gdzie dzisiaj zakończy miesiąc i kwartał. Ropa naftowa, utrzymanie nad poziomem $80 faworyzuje scenariusze prowzrostowe w krótkim terminie, ponieważ rynek widzi możliwość odbicia od średniej 200-sesyjnej. Ta średnia 200-sesyjna ma duże znaczenie. W tym tygodniu została ona potwierdzona. Okolice $75-76 zostały przetestowane i co się dalej wydarzy, to będzie miało duże znaczenie, ponieważ zobaczymy, jak ładnie pracuje i czy w ogóle pracuje ta średnia krocząca. Natomiast na ryzyku patrzymy także na Bitcoina, który nie chce spadać pomimo tych nastrojów spadkowych na indeksach giełdowych, a to jest zaskakujące zachowanie. Wzrost siły relatywnej Bitcoina widać. Teraz każdy powrót nad poziom $20,000 byłby sygnałem, że popyt na ryzyko atakuje, a już gdy jesteśmy na samych indeksach giełdowych, wczorajsza sesja spadkowa przyniosła nam ponowne zbliżenie do potężnego wsparcia w okolicach czerwcowych minimów i oczywiście patrzymy także na indeksie S&P, na to, co się dzieje na wykresie tygodniowym, ze względu na to, że w okolicach 1580 na chwilę obecną, a w przyszłym tygodniu będzie to wyżej, czyli rejon 3600 punktów staje się niezwykle ważnym, kluczowym punktem dla odniesienia dla średniego i nawet bardzo długiego terminu. Gdyby w przyszłym tygodniu poziom 3600 punktów został złamany, otwiera się perspektywa na dalszą, mocną falę spadkową i fakt, że wtedy indeksy giełdowe dyskontowałyby recesję o dość dużej skali i długości w amerykańskiej gospodarce. Negatywną informacją jest to, że na spadkach ponad 90% spółek traci i szerokość rynku jest naprawdę bardzo duża i to jest negatywny sygnał dla tych wszystkich, którzy liczą na jakieś wzrostowe odbicie. Gdy popatrzymy na zachowanie średnich kroczących, to także średnia krocząca 200-sesyjna na indeksie Nasdaq jest już bardzo blisko. Myślę, że już ją teraz testujemy, więc rynek giełdowy na Wall Street będzie musiał wkrótce wybrać. Albo łamiemy wsparcia równolegle na Nasdaqu, czyli tą średnią kroczącą i średnią kroczącą na indeksie S&P, a wtedy równoległe złamanie tych poziomów naprawdę byłoby mocnym sygnałem zachęcającym do tego, żeby czwarty kwartał był zupełnie inny niż pokazuje statystyka. A statystyka pokazuje, że kwartał czwarty jest najlepszy dla indeksów giełdowych w całym roku. Natomiast jeżeli indeksy giełdowe złamią te poziomy, to oczywiście w tym roku akurat statystyka nie będzie musiała się spełnić, ponieważ rynek będzie dyskontował recesję gospodarczą, pierwszą recesję prawdziwą od 2008 roku w amerykańskiej gospodarce. A jak pamiętamy, w 2008 roku giełdy papierów wartościowych w czwartym kwartale raczej spadały niż wzrastały. Na indeksach giełdowych dzisiaj o poranku Japonia kontynuuje tendencje spadkowe, więc prawdopodobnie indeks DAX także otworzy się blisko minimów i będzie próbował tendencji spadkowych, czekając później na dane makroekonomiczne, żeby je dyskontować. Dlaczego PLN traci? Wzrost ryzyka geopolitycznego jest bardzo dobrze widoczny. Dziś bardzo ważny dzień nie tylko dla polskich aktywów, ale także dla aktywów na całym świecie z powodu zakończenia miesiąca, kwartału oraz oczywiście danych makroekonomicznych. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę stopy zwrotu, pięknego, słonecznego dnia i oczywiście widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.